Siemaneczko widzowie, z tej strony Godlight. Dzisiaj chciałbym, żebyśmy porozmawiali sobie o przypadku najnowszego asasyna, czyli Assassin's Creed Mirage. Ta gra wyszła w październiku ubiegłego roku i od razu jak wyszła, no to szybko zaczął wokół niej robić się spory dym. Ludzie tą grę oceniali naprawdę skrajnie i tu nie chodzi mi tylko o recenzentów, no bo oni to potrafią akurat skrajne te opinie mieć. Chodzi mi głównie o oceny samych graczy, jacy właśnie prowadzili sobie zabawę już po premierze. I tutaj żeśmy obserwowali mnóstwo ocen na poziomie 7 czy 8, ale też było mnóstwo ocen na poziomie 4 albo i niżej. Jak pewnie wiecie, jeżeli oglądacie mój kanał regularnie, to ja tą grę również recenzowałem i wtedy ja wam powiedziałem, że jest to naprawdę fajny powrót tej serii do korzeni i Assassin's Creed Mirage jest naprawdę ciekawą grą. I co więcej widzowie, ja dalej tak uważam, że ten Assassin's Creed Mirage to jest całkiem fajna gierka i szczerze mówiąc ja byłem zdziwiony właśnie tymi skrajnymi opiniami w internecie i postanowiłem sprawdzić, co ludziom tak się w tej grze nie podoba i czy rzeczywiście ich zarzuty są trafne. Zapraszam. Na początek powiedzmy sobie kilka słów o samej grze. Assassin's Creed Mirage to jest kolejna część popularnych asasynów i wcielamy się w niej Basima znanego z Asasyna Valhalla, natomiast miejsce akcji to jest IX-wieczny Bagdad oraz jego okolice. No i tutaj wielu graczy pewnie założyło, że skoro to jest asasyn, no to będzie kontynuacja poprzedniej właśnie Valhalli. No i srogo się na tym przejechali, bo ta gra tą kontynuacją tej Valhalli nie jest, a w ogóle jest ona kompletnie inna od reszty asasynów. Tych ostatnich. Deweloperzy już podczas tworzenia tej gry mówili, że ten Assassin's Creed Mirage będzie właśnie takim swoistym hołdem dla pierwszej części asasynów, która też notabene miała arabskie klimaty i tak rzeczywiście się stało. W tej grze właśnie nie ma znanej z Valhalli walki w takim RPG-owym stylu, gdzie są tam jakieś liczby, jakieś paski życia, jakieś mordercze combo. Tutaj gramy właśnie asasynem i ten asasyn ma się skradać. Walkę też zmieniono, walka jest tak zrealizowana jak właśnie w starszych częściach, czyli jest dużo bardziej prosta, dużo bardziej taktyczna, co nie oznacza, że jest łatwa, no bo zginąć tutaj możemy naprawdę łatwo, a nasz bohater nie jest właśnie takim żołnierzem czy wikingiem jak w Valhalli, tylko jest takim szybkim, zwinnym asasynem i nierzadko właśnie potrafi paść już po zaledwie kilku ciosach. I do tego jest też dużo większy nacisk na skradanie i właśnie akcji z ukrycia, czyli tak jak w tych starych odsłonach, do których Assassin's Creed Mirage miał właśnie aspirować. No i wreszcie mapa świata gry jest dużo mniejsza niż właśnie w takiej Valhalli i o tym, że taką mniejszą mapę chcą przygotować deweloperzy, mówili oni sami jeszcze przed premierą gry. Ogólnie rzecz biorąc jest więc to gra mocno odmienna od tych właśnie ostatnich kilku produkcji sygnowanym logiem Assassin's Creed, czyli właśnie Valhalla oraz Odyssey. I teraz wiedząc to o tej grze, przejrzyjmy sobie zarzuty graczy w internecie i sprawdźmy, czy ich tezy są rzeczywiście trafne. Wiadomo, że wszystkich komentarzy tutaj nie przejrzymy, no bo jest ich po prostu miliard i zeszłoby nam na to pewnie z godzinę, żeby do czegoś w ogóle dojść, więc ja jeszcze przed stworzeniem tego materiału przeczytałem całe dziesiątki opinii graczy w internecie i z nich ustaliłem właśnie, do czego mieli oni najczęściej zarzuty. Sprawdźmy je sobie teraz i zobaczmy, czy rzeczywiście były one trafne. Pierwszą rzeczą, która się pojawiała w bardzo wielu opiniach w internecie, ja to czytałem bardzo wiele razy i też myślę, że na te opinie miała wpływ, to jest teza, że Assassin's Creed Mirage miał być tworzony jako duży dodatek do Valhalli i dopiero później go przerobiono na osobną grę. Ja to sprawdziłem, drodzy widzowie, i okazało się, że to jest nie do końca prawda. Sprawdziłem właśnie, skąd to się w ogóle wzięło i dotarłem do źródła tej informacji i okazało się, że źródłem był to wywiad z jednym z deweloperów umieszczony właśnie w serwisie GameRant. I tam deweloper Ubisoftu otwarcie powiedział, że na samiuśkim początku, kiedy dopiero tą grę miano projektować, to ta gra była właśnie obmyślona jako dodatek do Valhalli, natomiast to było tylko na papierze i ten pomysł, że to ma być dodatek do Valhalli, błyskawicznie porzucono już w ciągu kilku tygodni. Gdy zaczęto już tą grę tworzyć, to było już po tej fazie projektowania, to już od samego początku tworzenia tego tytułu to miał być osobny produkt. Mirage więc podczas swojej produkcji nigdy nie miał być DLC do Valhalli. To jest kompletny fake. Zresztą to, że to jest fake, widać mi się wydaje po samej grze, no bo jeżeli w nią zagracie, no to widać, że ona jest bardzo odmienna od tej Valhalli właśnie, czy tych ostatnich asasynów. I szczerze mówiąc, ja w nią grając nie miałem ani razu wrażenia, że grałem w jakiś dodatek, a takie miałem na przykład chociażby w najnowszej Zeldzie, gdzie na przykład bardzo dużo elementów zostało po prostu wprost skopiowanych z tej starszej odsłony. Także tutaj absolutnie się nie mogę zgodzić, to jest absolutnie nieprawdziwa informacja i to jest po prostu fake.
Drugi częsty zarzut, jaki ja widziałem w internecie, odnosił się do samej fabuły, że ta fabuła jest kiepska, no i tutaj mogę w 100% się zgodzić, fabuła w Assassinie Mirage'u po prostu jest do dupy. Ona jest nudna, ona jest źle dawkowana, no i ogólnie po prostu jest taka, no, do dupy kiepska, tak? Postacie też tak samo jak zadania są nudne i ogólnie bardzo szybko się zapomina. Co ciekawe, w Mirażu są też kwestie poboczne, które są dużo lepiej zrobione i też zachęcają do jakiejś tam refleksji po ich zaliczeniu. Nie są właśnie takimi zapchaj dziurami jak te zadania główne i to mnie troszeczkę dziwi, szczerze mówiąc. Widać tutaj wyraźnie, że za przygotowanie tych questów pobocznych i za przygotowanie fabuły głównej odpowiadały jakieś zupełnie inne osoby. No i w sumie dobrze, bo dzięki temu te questy poboczne są po prostu dużo lepsze niż ten główny wątek, który jest słaby. Tutaj przyznaję 100% racji narzekającym i z tym się jak najbardziej zgadzam. Kolejny zarzut, jaki często widziałem właśnie w opiniach graczy, to jest taki, że walka w tej grze jest kiepska, jest uproszczona i da się praktycznie w tej grze tylko skradać. To widziałem naprawdę bardzo wiele razy. No, jeżeli obejrzeliście ten film od samego początku i macie mniej więcej wiedzę, jak ten Assassin's Mirage miał właśnie wyglądać, no to wiecie, że ta walka właśnie miała być uproszczona, tak? Pewnie pamiętacie, że ta gra miała być takim swoistym hołdem dla tego pierwszego Asasyna oraz też dwójki. Jeżeli graliście w tej gry, no to szybko zdacie sobie sprawę, że walka w Mirażu jest właśnie bliźniaczo podobna do tych starszych odsłon właśnie. Nie ma tutaj numerku obrażeń, nie ma tutaj jakichś wielkich pasków życia. Walka głównie polega właśnie na robieniu uników, na robieniu parowania, no i często też uciekaniu, no bo zginąć możemy w zaledwie kilka ciosów, czyli dokładnie tak jak w tych starych Asasynach, no i o to właśnie chodziło. Podobnie jest też z zarzutem, że w tej grze jest nacisk na skradanie. No tak, jest cholerny nacisk na skradanie, bo w tych starych Asasynach też był nacisk na skradanie, no i o to właśnie chodziło. Twórcy, projektując właśnie w Mirażu walkę w ten sposób, chcieli nam zapewnić doświadczenie właśnie rodem z tych pierwszych Asasynów i moim zdaniem to się w dużej mierze udało. Dla mnie, szczerze mówiąc, zarzut, że walka jest tutaj prosta i jest nacisk na skradanie, jest totalnie absurdalny, bo przecież o to właśnie w tej grze chodziło i właśnie tak miało być. To nigdy nie miał być taki asasyn jak te ostatnie, czyli z jakąś wielką rozwałką, z wielkimi broniami, z wikingami. Tutaj właśnie mieli nam dać doświadczenie takie jak w tych starszych częściach i śmiem twierdzić, że w dużej mierze, jeżeli chodzi o walkę, to dostarczyli nam to, co obiecali. Więc z tym zarzutem ja się absolutnie nie zgadzam. Mi się wydaje, że to jest zarzut kompletnie nietrafiony i głównie wynika z tego, że oczekiwania graczy były po prostu inne niż dostarczony produkt, co nie znaczy, że ten produkt jest w tym aspekcie zły. Następne, co często widziałem, to był taki zarzut, że znajdowane w skrzyniach przedmioty są mało przydatne. Jeżeli oglądaliście moją recenzję tego tytułu, to na pewno wiecie, że ja to sam o tym mówiłem i w 100% się z tym zgadzam. W tym temacie oczywiście powinno być inaczej. Powiedziałem też, że na szczęście dzięki znacznemu zmniejszeniu tej mapy, no to finalnie jest tych skrzyń mniej i przez to zbieranie tych skrzyń nie jest nudne. Nie zmienia to jednak faktu, że ten aspekt został potraktowany właśnie po macoszemu i tutaj wam przyznaję 100% racji, drodzy gracze, itemy w skrzyniach są mało przydatne. Kolejna rzecz, która tu się powtarzała w opiniach graczy, to był zarzut, że w tej części, czyli w Mirażu, dostaliśmy mało nowości i innowacji i dostaliśmy praktycznie to samo, co w poprzednich częściach. No i ja wam tutaj szczerze powiem, że ja totalnie nie rozumiem, o co tutaj chodzi, bo jeżeli komentującym chodziło o to, że system walki, czy w ogóle system poruszania się i mapa są podobne do tych ostatnich części, czyli Valhalla i Origins, czyli tych RPG-owych asasynów, no to mi się wydaje, że kompletnie nie. Jeżeli ktoś tak pisze, to w ogóle w te gry nie grał. Mirage, jak sobie powiedzieliśmy już wcześniej, jest grą znacznie różniącą się właśnie od tych ostatnich asasynów. Ma inną walkę, ma trudniejszy parkour, ma inny gameplay, no i w ogóle gra się w niego totalnie inaczej niż właśnie w te ostatnie asasyny. Także kompletnie nie wiem, o co tutaj chodzi. Wydaje mi się to troszeczkę hejtem dla samego hejtu. Jeżeli chodzi o mapę, to też jest dużo mniejsza niż w tych ostatnich asasynach i to naprawdę dużo mniejsza. Może komentującym chodziło o to, że te gry są bardzo podobne do tych starszych części, czyli do tych, do których miały aspirować, tak? No to w tym przypadku, no to chyba o to właśnie chodziło, no nie? No tak jak mówiłem, od samego początku ten asasyn miał być projektowany jako taki hołd dla tej jedynki i dwójki, no to właśnie dlatego jest do nich bardzo podobny. Nie znaczy to, że wszystko skopiowano z jedynki i dwójki żywcem, no bo tak oczywiście nie jest. Twórcy tutaj wprowadzili parę ciekawych nowości, na przykład jest ulepszony system kradzieży, który też wcale nie jest taki znowu łatwy i naprawdę działa fajnie.
Jest też ulepszona konstrukcja misji, że mamy na przykład jakąś tam twierdzę, no i pokazuje nam się, że możemy do niej wejść na bardzo wiele różnych sposobów, ale jak tam wejdziemy, no to już zależy od nas i taką misję w sumie można powtarzać wielokrotnie i za każdym razem będzie to doświadczenie właśnie troszeczkę inne, bo nie tylko zabić cel możemy w różny sposób, ale i samą twierdzę możemy zinfiltrować też kompletnie inaczej. Raz możemy na przykład popłynąć jakimś tam kanałem, drugi raz możemy się przebrać za służącego, no i po prostu wejść frontową bramą. I tego w poprzednich częściach w ogóle nie było, tam w dużej mierze te misje były liniowe, no i są to na pewno nowe, bądź usprawnione rzeczy i w sumie są na tyle umiejętnie zrobione, że ma się wrażenie, jakby one były właśnie częścią tej gry od samego początku. Działa to naprawdę fajnie. Absolutnie nie jest też więc tak, że deweloperzy nie wprowadzili tutaj nic nowego, więc jak dla mnie te zarzuty, że tutaj jest brak nowości, że ta gra jest podobna do tych starszych części, są kompletnie nietrafione i z nimi się absolutnie nie zgadzam. Ostatnie, co się powtarzało w opiniach graczy, to są zarzuty na temat animacji oraz samych głosów postaci i szczerze mówiąc, ja byłem w tej kwestii mocno zaskoczony, bo u mnie podczas grania nie było z tym żadnych problemów. Natomiast tutaj już po premierze kilka osób mi na Discordzie zwróciło uwagę, że był w grze taki poważny błąd w wersji na PlayStation 5, który powodował m.in. problemy z grafiką i też z animacjami oraz także z dźwiękiem. Ja recenzowałem wersję na Xboxa i szczerze mówiąc ja ani razu nie miałem z tym problemu i wyglądało to naprawdę nieźle. Zresztą no spójrzcie na filmik sami, no wrzucam kilka scenek i zobaczcie jak to wygląda. Moim zdaniem to wygląda nieźle. And you still have not grown a single digit, Rebecca. No, we're not here as enemies. No, but we never held back on the training ground. Roshan tells me you are local here. In a manner of speaking, I lived here a time before I left for Anbar. This place is no different from the places I'm used to. The rich wipe their shit with the clothes of the poor. That is the Karch I remember. It is your car no longer. Rebecca has uncovered a district tainted by corruption. Stronger than usual. Rumors of No, harassment. jak na mój gust tutaj nie ma żadnych problemów z animacjami, ani też z głosami postaci, czyli dokładnie tak jak było u mnie. Także mi się wydaje, że te właśnie problemy wynikały z tego błędu z wersją z PlayStation 5, o którym ja wspomniałem na samym początku. No i Ubisoft wypuszczając wersję na Playkę z takim poważnym błędem na premierę, sam sobie strzelił w stopę, no bo przez to właśnie Mirage'owi została przyczepiona taka łatka gry robionej na kolanie, co nie do końca było prawdą, jak sami widzieliście. Z tego co wiem, to ten błąd został już poprawiony i teraz powinno być ok, także jeżeli chcielibyście w to zagrać, no to te animacje i głosy postaci już powinny być takie jak u mnie właśnie na wideo, także wszystko powinno być ok. Zresztą nie wiem czy wiecie, natomiast Ubisoft w tej grze tak bardzo chciał właśnie poprawić imersję, że wprowadził do tej gry nawet arabski dubbing, czyli właśnie totalnie historyczny. Moim zdaniem on też wypadł całkiem fajnie, także jeżeli ktoś chce zarzucić Ubisoftowi, że zrobił jakiś gówniany dubbing albo że w ogóle imersja w tej grze jest kiepska, to moim zdaniem jednak tak nie jest. Ubisoft oczywiście nie jest jakąś super firmą, do której się bije peany, ale w tym przypadku, w przypadku imersji, w przypadku dubbingu poradzili sobie całkiem nieźle. No dobra. Zobaczyliśmy już sobie mniej więcej większość zarzutów, jakie do tej gry mieli właśnie gracze i teraz sobie to podsumujmy. Pierwszy zarzut to jest taki, że Mirage to miało być DLC do Valhalli, a dopiero później przerobiono go na pełnoprawną grę. Tutaj jak wiecie, to jest absolutna nieprawda. Ta informacja niestety jest wciąż powtarzana w internecie, a to jest fake. Drugi zarzut to jest taki, że fabuła jest gówniana i tutaj w 100% potwierdzam i przejdźmy dalej. Trzeci zarzut jaki był to jest taki, że walka jest uproszczona i jest nacisk na skradanie. No i właśnie tak miało być. Ten asasyn miał być właśnie asasynem, a nie jakimś berserkerem siekającym każdego jak właśnie w Valhalli. Moim zdaniem ten zarzut jest właśnie kompletnie nietrafiony. Czwarty zarzut to jest taki, że przedmioty w skrzyniach są słabe i są mało użyteczne i ja to w 100% potwierdzam, rzeczywiście tak jest i tak absolutnie być nie powinno. Kolejny zarzut to był taki, że Assassin Mirage jest mało innowacyjny i dostaliśmy znowu to samo co wcześniej. Ja się absolutnie z tym nie zgadzam, no i zresztą po samym materiale widzieliście, że jest to gra mocno odmienna i moim zdaniem to jest zarzut kompletnie też nietrafiony. I ostatni szósty punkt to są zarzuty do animacji, do głosów postaci oraz także do grafiki. To jak sobie powiedzieliśmy najprawdopodobniej wynikał właśnie z błędów wersji na PlayStation 5. Już to nie występuje, także można uznać, że tej sprawy w zasadzie już nie ma,
Animacje i głosy postaci stoją na całkiem niezłym poziomie, tak jak zresztą sami widzieliście na wideo, więc w sumie obecnie ten zarzut też jest nietrafiony, chociaż był trafiony na premiery. No dobra, sprawdziliśmy teraz wszystkie 6 najpopularniejszych zarzutów co do tej gry, no i z tego co widzicie zgodziłem się jedynie z 2 z 6. Z pozostałych to jeden wynika z błędu, natomiast reszta moim zdaniem jest totalnie mocno nietrafiona. Ja tak się zastanawiałem, skąd się to wszystko wzięło i jak sprawdzałem tę listę, to sobie zdałem sprawę, jak bardzo wiele zarzutów co do tej gry wynika z jednej kwestii. A mianowicie tego, że gracze nie wiedzieli na początku, jaka to jest gra i sobie założyli, że to będzie kolejny Assassin typu właśnie Valhalla, a okazało się inaczej. I za to nie mogę ich na pewno winić. To zadaniem wydawcy, czyli właśnie Ubisoftu, było tak zaprojektowanie marketingu, żeby gracze od początku wiedzieli, czego po tej grze mają się spodziewać. Tutaj też dużą rolę myślę, że odegrały trailery. Jeżeli oglądaliście film o GTA 6 na kanale, no to na pewno zdajecie sobie sprawę, że te trailery są naprawdę bardzo ważne. Tam ja w tym materiale wam powiedziałem, że najważniejszy jest właśnie pierwszy trailer, gdzie ujawnia się grę, bo tak naprawdę ten trailer daje graczom pierwsze wrażenie i pierwsze wyobrażenie o tym, czego mogą się spodziewać. Tutaj Ubisoft, mówiąc trywialnie, po prostu dał mocno dupy i zapodał film w sumie taki totalnie generyczny, taki typowy dla asasynów. W żaden wyraźny sposób nie poinformował w tym filmie graczy, że ta gra ma być kompletnie inna niż te ostatnie asasyny. I mnóstwo osób po obejrzeniu tego filmu było po prostu święcie przekonanych, że dostaną kolejnego asasyna typu Valhalla. No do tego jak zobaczyli jeszcze niższą cenę tej gry, no bo wydawca właśnie mówił, że będzie oferował w niższej cenie, no to z chęcią tą grę kupili i odpalili. No i się cholernie zawiedli, bo dostali grę mniejszą, mocno odmienną, z innymi mechanikami, z innymi systemami i w ogóle grę inną niż te ostatnie asasyny. Moim zdaniem to właśnie z tego wynika tutaj większość negatywnych opinii na temat tej gry w internecie, że oczekiwania graczy kompletnie rozminęły się z tym, co finalnie zaoferował produkt. Nie chciałbym, żebyście tutaj zrozumieli mnie źle, że jakoś wybieram tutaj Assassina Mirage'a, czy w ogóle jestem fanem Ubisoftu, bo też w sumie nie jestem. Ta gra moim zdaniem ma swoje problemy, ma do dupy fabułę, te skrzynki są mocno przeciętne, no postacie w ogóle ssają pałę. Natomiast nadal w tą grę gra się całkiem fajnie, no i w sumie jeżeli wsłuchać się w to, co twórcy mówili, jak projektowali tą grę, że właśnie chcieli nam zapodać coś w stylu tych pierwszych, starych asasynów, no to w sumie dostarczyli nam to, o czym nam powiedzieli. Dostarczyli nam grę, w której świat rzeczywiście jest mniejszy. Dostarczyli nam grę, w której właśnie główną mechaniką jest skradanie, a walczymy jedynie w ostateczności. I to, co finalnie właśnie dostarczyli, zderzyło się właśnie z wyobrażeniami wielu graczy, którzy oczekiwali czegoś innego. W tej sprawie wina jest oczywiście po stronie samego Ubisoftu, który o to, żeby gracze wiedzieli, czym jest ta gra i czego oczekiwać, powinien oczywiście sam zadbać. A to, że tego nie zrobił, to już jest jego problem i przez to Assassin Mirage dostał ostrą po dupie w internecie. Ja przeszedłem całego Assassina Mirage'a i moim zdaniem to jest całkiem fajna gierka i ona nie zasłużyła właśnie na tak niskie opinie graczy w internecie. Moim zdaniem deweloperzy dostarczyli nam z grubsza to, co właśnie miało nam zostać dostarczone, czyli mniejszy tytuł, który będzie właśnie aspirował do tych starszych asasynów. Mi się wydaje, że to wyszło naprawdę nieźle. Dajcie proszę znać w komentarzach, czy zgadzacie się z moją tezą, czy graliście w tego Assassina Mirage'a i jakie w takim razie były wasze wrażenia. Jak zawsze ja chętnie z wami na ten temat podyskutuję. Dziękuję wam bardzo za obejrzenie tego filmu. Jeżeli on się wam podobał, to zapraszam was serdecznie do obserwowania kanału, bo takie filmy będą się na nim pojawiać regularnie. Gorąco dziękuję też wszystkim wspierającym kanał. Jestem wam bardzo wdzięczny za okazaną pomoc. Dzięki właśnie waszemu wsparciu przygotowywane filmy na kanale mogą być jeszcze lepsze. Także dzięki panowie, pozdrawiam i trzymajcie się.